Liupa. Jestem Aldona i witam Was na moim kanale Pofikasz, gdzie będę opowiadać Wam o Szwecji po polsku. Dzisiaj chciałabym Was zabrać na spacer, na którym opowiem Wam o szwedzkim... Nie wiem, czy cokolwiek z tego wyjdzie, naprawdę, bo ktoś za mną idzie. Nie wiem, co mam zrobić. Cukierek albo psikus! Jag vill veta vad du tänker när du står där på toppen och tittar ner. Låt mig höra vad du känner. Är det så att hela kroppen vill ge? Czy Szwedzi, którzy słyną z tego, że piszą najlepsze i jednocześnie najmroczniejsze kryminały na świecie, lubią się przebierać za zombie i biegać po ulicach? Lubią wycinać dynię i wstawiać w nią świeczkę? A może lubią chodzić od domu do domu w poszukiwaniu słodyczy? I tak i nie. Zacznijmy jednak od tego, skąd wzięło się Halloween. Halloween to po prostu Wigilia Dnia Wszystkich Świętych, czyli obchodzona jest wieczorem, dzień przed Dniem Zmarłych. Choć większości ludzi kojarzy się to z maskaradą, przebierańcami i imprezami halloweenowymi, to warto wspomnieć, że ma to dużo dłuższą tradycję i ma swoje korzenie w kulturze celtyckiej. W Szwecji Dzień Wszystkich Świętych obchodzony był dokładnie tak samo jak w Polsce, czyli 1 listopada. Boring! Zmieniło się to jednak od 1772 roku, kiedy to podjęto decyzję, że Dzień Wszystkich Świętych będzie świętem ruchomym. No! God, please, no! No! Od tamtej pory przypadał on w pierwszą niedzielę listopada. Jednak w 1953 roku po raz kolejny zmieniono datę tej tradycji i w tej chwili przypada ona w pierwszą sobotę, obchodzona jest w pierwszą sobotę, która wypada pomiędzy 31 listopada a 6 października. Choć założenie tego święta jest dokładnie takie samo jak w Polsce, czyli wspominamy zmarłych, odwiedzamy ich groby, warto podkreślić to, że w Szwecji nie jest to obchodzone na tak dużą skalę. Choć Dzień Wszystkich Świętych w Szwecji jest świętem ruchomym, to Halloween pozostało w tej amerykańskiej tradycji. Obchodzone jest 31 października. I obchodzone jest w dokładnie takiej formie, z jaką nam się ono kojarzy. A samo święto przyszło do Szwecji w latach 90. Oh my god, who the hell cares? A dokładnie w 1990 roku. Wtedy Hard Rock Cafe i sklep z ubraniami karnawałowymi Batterix wpadli na pomysł, żeby zorganizować Halloween, które będzie trwało przez cały tydzień. I od tamtej pory stawało się to coraz bardziej popularne. A największy boom nastąpił w 2000 roku. A komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Dlaczego? Od tamtej pory Halloween staje się powoli jednym z najbardziej popularnych świąt w Szwecji. Obrót. Od tamtej pory sprzedaż lawinowo zaczęła rosnąć, by w 2009 roku osiągnąć obrót ponad 1 miliarda koron. Na wzór amerykańskiej tradycji przyjęło się, że dzieci chodzą od domu do domu, pukają i mówią bus eller godis, czyli cukierek albo psikus. To tyle szwedzkich tradycji halloweenowych, jakie ja znam. Może wy znacie jeszcze jakieś? Jeżeli tak, napiszcie komentarz. Jeżeli Wam się ten odcinek podobał, to dajcie lajka. A najlepiej, jeżeli zasubskrybujecie kanał. Jeżeli zasubskrybujecie kanał, nie przegapicie następnych odcinków. Także do zobaczenia i hej do!
Czy Szwedzi, którzy słyną z tego, że piszą najlepsze i jednocześnie najmroczniejsze komentarze...